Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny filmik z Total War Warhammer 3. Tym razem zrobimy omówienie, co warto byłoby zmienić w samym Total Warze Warhammer oczywiście 3. Z takich najważniejszych rzeczy wszystko zostanie ładnie podzielone, żeby każdy temat tak porządnie omówić, też z mojego doświadczenia, które jest, wydaje mi się, że dosyć spore, żeby tutaj omawiać większość tych rzeczy. Tym bardziej, że ja też gram na poziomie legendarnym, więc niektóre rzeczy są bardziej widoczne niż na poziomie na przykład normalnym. I oczywiście też staram się wszystkie takie rzeczy wyłapywać. Oczywiście czytać też wasze komentarze, bo jednak serię z Total War Warhammer 3 mam dosyć rozbudowaną. Jest tego wszystkiego sporo, waszych komentarzy również jest dużo. I postanowiłem zrobić po prostu taki film w skrócie, co warto byłoby zmienić, co nawet wypadałoby zmienić w całym Total War Warhammer 3. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Dyplomacja. No jeśli chodzi o dyplomację, no z dyplomacją jest dosyć spory problem, z tego względu, że ona jest po prostu zbyt prosta. Dlaczego jest prosta? No kwestia tego, że możemy oddać gdzieś tam jakąś osadę i możemy bardzo szybko gdzieś tam podbić wrogość. No ten przelicznik jest dosyć gruby i tak samo jeśli mamy na przykład sojusznika i oddamy mu jakieś dziadowskie miasto, czy tam prowincję, osadę, no to dostajemy tak dużo kasy, że jest to, bym powiedział, aż chore. Tak samo mogliście zauważyć to na nie każdym moim live'ie, ale na większości live'ach robiłem takie meki, że oddawałem osadę, która była nic znacząca i dostawaliśmy za nią, nie wiem, z 80 tysięcy, a to był gdzieś tam powiedzmy 30 do 50 etap tury, więc taki etap jest dosyć szybki. A kasa tak naprawdę 80 tysięcy jest bardzo duża. Co z takich ważnych rzeczy? Jeśli chodzi o konfederację, zbyt łatwo możemy robić te konfederacje. Już ładnie wspomnę teraz o tych zmianach u krasnoludów, że u krasnoludów to można skonfederować wszystkie krasnoludy prawie bym powiedział w momencie. To też jest bardzo przegięta mechanika i właśnie martwią mnie trochę te mechaniki, jeśli chodzi o te DLC, że DLC nie będzie mega równe. Mam takie wrażenie, jeśli chodzi też o nadchodzące od razu DLC, to tak tylko delikatnie napomknę. Jeśli chodzi o tą dyplomację, zbyt prosta po prostu możliwość zdobycia ogromnej kasy, zbyt łatwa możliwość konfederacji w większości frakcjach. Co tutaj możemy jeszcze powiedzieć? No, handel, bardzo łatwo można tutaj ogarnąć handel i to naprawdę na ogromnych poziomach. Tym bardziej widać to we frakcjach, na przykład elfy wysokiego rodu lub gdzieś tam podobne frakcje, które mają możliwość wytwarzania bardzo dużej ilości materiałów w bardzo szybkim czasie, no bo są po prostu bogate ziemie. No i tak samo kwestia pokoju, wymuszenia pokoju, gdy mamy na przykład takiego powiedzmy Belagara i zaraz zmieciemy mu trochę tych armii, to zamiast on się czasem bardziej wściec, no to on ma na przykład minus 900 do na przykład nas nie lubi, w skrócie nas po prostu nie lubi, a straci jedną, dwie armie i zaraz otrzymamy tutaj możliwość traktatu pokojowego, co jest dla mnie trochę dziwne. Na pewno zaletą jest to, że jeśli zawieramy jakiś pokój i chcemy jakiś zerwać pokój, no to dobrze, że zrobili chociażby możliwość, że musimy odczekać jakiś tam etap tur, więc to jest na pewno dużym plusem, ale mimo wszystko dla mnie dyplomacja wydaje się zbyt łatwa, jeśli chodzi o zdobywanie pieniędzy, konfederację. No do tego powinniśmy się, powiedzmy szczerze, bardzo napocić, żeby otrzymywać jakieś takie dosyć dobre rzeczy. Tym bardziej, że to wtedy niszczy cały balans gry, bo jeśli oddamy wioskę, która jest nic nie warta, a dostajemy za nią kupę kasy, no to od razu możemy sobie odpowiedzieć, że coś tutaj jest ewidentnie nie tak. Tak samo kwestii pokoju i zawierania też dyplomacji przez na przykład komputera. Moim zdaniem komputer też powinien bardziej starać się zrobić mocniejsze sojusze, tym bardziej gdybyśmy, nie wiem, nacierali na taki chaos, nacierali na, nie wiem, Imperium, choć Imperium to akurat tu jest może słabe porównanie, bo Imperium zawsze się tam stara jakieś mocne sojusze zrobić. I to mnie też troszkę boli, że jednak te pozytywne frakcje zawierają takie, bym powiedział, sojusze, które mają naprawdę jakąś wartość w grze i dzięki tym sojuszom są w stanie podbić cały świat, a na przykład negatywne frakcje nie potrafią w ogóle się zebrać ze sobą przez pewnie awersję, jakieś tam uprzedzenie do władzy. Jest duży problem z tym, żeby jednak te negatywne frakcje ze sobą gdzieś tam współgrały, starały się do czegoś po prostu dążyć. Bo na przykład tacy skaweni, na przykład tacy orkowie, no i nawet tacy królowie grobowców, no to oni wszyscy się tam jednak leją, bo
no szczerze powiedziawszy, no każdy chce zdominować, a na przykład takie imperium z krasnoludami, z Bretonią sobie zrobią sojusz i przechodzą przez większość mapy, a jest to teraz tym bardziej widoczne po ostatnim DLC-ku, co też oczywiście pokazywałem wam względem podbijania na przykład przez komputera całej mapy, gdybyśmy my nie ingerowali w mapę. Więc dla mnie to jest trochę słabe. Też ta dyplomacja powinna być zdecydowanie zmieniona, na pewno z aspektem takim, że odnośnie na przykład sprzedawania osad i tak samo konfederacji, żeby było to troszkę bardziej zbalansowane, bardziej takie normalne, bo jak dla mnie to jest mega przesadzone. I tak samo opcja tego, żeby jednak komputer, jak straci jedną, dwie armie, to żeby od razu nie robił traktatu pokojowego, tylko szukał możliwości na przykład zawarcia sojuszu z inną frakcją, która na przykład nas za specjalnie nie lubi, żeby jakoś takie wypowiedzenie wojny by miało większy sens, większą jakąś logikę. I żeby komputer troszkę był agresywniejszy w tej dyplomacji, no bo szczerze powiedziawszy, komputera w dyplomacji można przewidzieć, co on zrobi. Są po prostu myki, że wiemy, które gdzieś tam miasta zająć, jakąś armię zniszczyć i też już jednak komputer stanie się dosyć słaby. Bardziej, że pamiętajmy, że jest jeszcze coś takiego jak atrybuty i to w dyplomacji można bardzo łatwo przewidzieć. Wiemy na przykład, jak jest zwiastunem wojny, czyli wypowiada wojnę rasom, który pogardza, sprowadza niszczenie na ich ziemię i pali miasta, no to mamy też możliwość tego, że jednak wiemy co i jak. Więc to jest troszkę, powiedziałbym, słaba sytuacja. Z tego względu, że jednak psuje to rozgrywkę. Tym bardziej, jeśli ktoś szuka jakiegoś wyzwania, no to jeśli już mamy troszkę tych godzin w Total War Warhammer 3, no to tego wyzwania ze strony dyplomacji nie uświadczymy. I jest to po prostu dla mnie zepsuta mechanika, bo jest po prostu tak banalna, że nawet na poziomie trudności chyba nawet nie ma żadnej różnicy, czy będziemy grać na normalu, czy będziemy grać na legendarnym, to ta dyplomacja wygląda identycznie, więc to jest dla mnie do poprawy zdecydowanie. No i żeby jednak ten komputer, jeśli chodzi o te negatywne frakcje, no mieli jakieś możliwości sojuszy, żeby najważniejsze co, komputer starał się jakoś wyjść z sytuacji, a nie rzucał od razu traktat pokojowy, który mu nic nie zmieni, bo i tak go zaraz zgnieciemy, więc jak dla mnie to jest zdecydowanie do poprawy. Przejdziemy do kolejnej rzeczy. Awersja. Czyli kolejna rzecz, którą chciałbym tutaj poruszyć, która jest trochę ciężka do może zmiany, ale moim zdaniem jakby tak delikatnie chociaż pozmieniać parę rzeczy, no to byłoby zdecydowanie proste. O co mi chodzi z awersją? No awersja to jest taka zasada, że jeśli mamy na przykład, nie wiem, przykładowo dajmy wampiry i mamy imperium, to wiadomo, że oni się gdzieś tam nienawidzą. I ta awersja jest oczywiście duża. Awersja prowadzi do tego, że całkowita wartość nastawienia będzie po prostu na minusie. Mamy też frakcje, które mają od razu awersję z niektórymi frakcjami bardzo wysoką i to jest trochę problem, bo jeśli chodzi o ogry, tutaj jeszcze powiedzmy ta awersja jest w miarę zbalansowana, nie ma tutaj jakichś większych problemów, bo ogry są powiedzmy troszkę, tak bym powiedział delikatnie, neutralną frakcją, nie są jakoś mega dobrą, pozytywną, ale nie są też mega złą frakcją, więc tutaj awersji aż takiej dużej nie uświadczymy. Ale są frakcje, które mają ogromne awersje i też zaczynają w różnych miejscach mapy. I ta awersja jest bardzo odczuwalna pod tym kątem, że walczymy z jedną frakcją, nagle, tak lekko mówiąc, z dupy atakują nas wszystkie frakcje dookoła, a jesteśmy frakcją, która się wolno rozwija, nie ma możliwości szybkiego rozwoju, no i toczymy bitwę za bitwą i szczerze powiedziawszy nasz rozwój po prostu stoi w miejscu, albo szybko dostajemy taki łomot, że mamy naprawdę problem ogarnąć całą kampanię. I tutaj delikatnie ta wersja między na przykład też nawiązując do dyplomacji powinna być delikatnie zmieniona z tego względu, że przez tą awersję też ta dyplomacja wygląda jak wygląda, że jednak awersja między na przykład Imperium, Bretonią, tam oczywiście mamy bardzo pozytywne ze sobą stosunki, a na przykład w wersjach właśnie negatywnych frakcjach, no to tam awersja wygląda bardzo dziwnie i bardzo bym powiedział źle, że na przykład orkowie ze sobą się jakoś za specjalnie nie jednoczą, skaweni też się ze sobą nie jednoczą, mimo że powiedzmy to jest jedna frakcja, no to mimo wszystko powinni mieć ze sobą jakiś taki plus do tej awersji, jednak powinni się gdzieś tam bardziej lubić, żeby jednak zniewolić powiedzmy cały ten tam świat na tej zasadzie,
bo nawet gdzie czytałem jakieś tam książki z Total War'a, no to powiedzmy jakieś takie zjednoczenia gdzieś tam były, że jednak ten chciał dowodzić, ale tym właśnie przejmował możliwość konfederacji. No i coś takiego osobiście też bym zobaczył właśnie Total War Warhammer 3, żeby komputer mógł stanowić jakieś takie naprawdę realne zagrożenie dla naszej kampanii, mimo że mamy, nie wiem, czy to będzie 50 tura, czy to będzie 100 tura, żeby wraz z turą ta awersja ewentualnie albo się zmieniała, albo żeby zachowanie komputera się zmieniało odnośnie tej awersji i zawierania tych sojuszy, bo to jest trochę takie nawiązanie dyplomacji z awersją, bo to ze sobą się jednak bardzo łączy. Jedno od drugiego jest oczywiście zależne, więc coś tego typu zdecydowanie chciałbym zobaczyć, taką zmianę. I żeby też jednak ta awersja była trochę przemyślana, bo jeśli rzucimy jakąś frakcję, która ma awersję ze wszystkimi na takim dużym minusie i ta frakcja jest jeszcze wolna w rozwijaniu, no to jak dla mnie to jest automatycznie niszczenie tej frakcji pod tym kątem, że będziemy się tak bardzo długo rozwijać, że nie będziemy mieli możliwości na przykład szybszego podboju, szybszego rozwoju. Niektóre frakcje już zdążą odlecieć, niż my tam do nich dolecimy, więc jak dla mnie coś takiego mogłoby być zdecydowanie zmienione i przejdziemy do kolejnej tutaj pozycji. Balans frakcji i automatyczne przeliczniki, jeśli chodzi o walkę. To jest temat dosyć taki ciężki z tego względu, że jeśli chodzi o balans tych frakcji, jak sobie zauważymy, no jest dosyć sporo. O co mi chodzi z balansem? No z balansem na pewno mi chodzi tak, bo nie chciałem tego rozbijać na mniejsze czynniki. Pierwsze co, no możemy się delikatnie tutaj przyczepić do jednostek. A dlaczego możemy się przyczepić do jednostek? No, jeśli chodzi o jednostki, są frakcje, które tych jednostek mają bardzo dużo, bardzo mocnych i czasem jest na przykład problem zdecydować się, jakie jednostki chcemy, bo każda jednostka jest naprawdę bardzo potężna. Tym bardziej jeśli chodzi na przykład o przelicznik automatyczny. Największym problemem oczywiście jest siła pocisków, jeśli chodzi o automatyczny właśnie przelicznik, jeśli chodzi właśnie o strzelców. I wtedy większość tych ras jednak dostaje strasznie po dupie, tak samo jeśli chodzi o przelicznik automatyczny pancerza. No bo niestety jak sobie zerkniemy po statystykach, no najważniejsze statystyki przeliczniki to jest pancerz, jest to siła broni. Jeśli chodzi na przykład o atak, zwarcie, obrona, zwarciu, premia do szarży, to te przeliczniki już są mniej po prostu ważą w skrócie. Tak samo umiejętności sądzę, że też nie są dobrze liczone i te współczynniki wychodzą dosyć słabo. Ja wiem, że zrobienie takiego przelicznika do automatu na pewno to jest bardzo trudne i przeliczyć te wszystkie wartości, żeby to naprawdę miało jakiś ogromny sens, to jest ciężkie. Tym bardziej, że tych frakcji jednak jest sporo, zastosowań niektórych jednostek jest sporo. No ale gdy się na przykład przyjrzymy takim frakcjom jak, nie wiem, Norska przykładowo, która ma bardzo słabe jednostki, bardzo mało tych jednostek, bo nie są w stanie na przykład kontrować niektórych armii i też nie są w stanie wygrać z, nie wiem, jedna armia kontra 2-3 armie, a są frakcje, które, nie wiem, chociażby weźmy teraz Nurgle, no wiadomo, Nurgle dostały ostatnio DLC-ka, więc są naprawdę przepotężne, ale zobaczcie sobie, jaki mamy tutaj wachlarz, jeśli chodzi o piechotę, potwory. No jest tego naprawdę bardzo dużo. Zerknijmy sobie na przykład tak samo na jakimś takim Sladeszu, który też jest dosyć, powiedzmy, kruchy, nie licząc tego, że jednak mamy tutaj dużo jednostek zaciągniętych jako wojownicy chaosu. No bo wojownicy chaosu, wiadomo, piechota, tak samo kawaleria. No i jeśli chodzi o ten balans frakcji, też mi jednak chodzi o to, że dużo tych frakcji jest po prostu bezużytecznych i gra się nimi bardzo topornie, co jednak zniechęca do, powiedzmy, dalszego jakby grania tej kampanii. Również tacy dobrym przykładem mogą być tacy królowie grobowców, którzy z jednej strony mają ogranicznik, jeśli chodzi o ilość rekrutowanych jednostek. Drugim problemem jest, że armię, którą możemy dopiero drugą stworzyć, jest to bardzo późno, gdzie na etapie 20 tury jesteśmy prawie w każdej innej frakcji po 2-3 armie spokojnie wyposażeni. Ja nie mówię, że te armie są jakieś przepotężne, ale mamy taką możliwość zrobienia słabszych armii, ale dalej mimo wszystko mamy jednak 2-3 armie, więc ilość też robi naprawdę dużą robotę. Chociażby porównując do takich skawenów, którzy mogą bardzo szybko sobie wylewelować miasto, tak samo mogą szybko zrekrutować jednostki, a już jeśli chodzi o przelicznik automatyczny, to już nawet nie wspomnę o takich miotacze z Pacz Ognia, którzy mają taki przelicznik, że gdybyście toczyli nimi walkę, na przykład mielibyście taki Doomstack, to nie jesteście w stanie wygrać niektórych bitew, a automat niestety to wygra. I z czego jest to problem? No problem jest to po prostu tak, że siła pocisków ma o wiele większe znaczenie niż zasięg, dlatego elfy na przykład mroczne, wysokiego rodu, no większość elfów wychodzą tragicznie na tym przeliczniku.
No bo jednak siła pocisków jest bardzo mnożona w sile takiej ogólnej pod automat. No i też jest to moim zdaniem trochę duży problem Total War'a. No bo frakcje, no powiem szczerze, są tutaj frakcje, którymi osobiście bym mega zagrał, pograł dłużej, ale zniechęca mnie na przykład ilość jednostek, budynki, bo są też frakcje, które mają budynki powiedzmy bardzo fajnie wybalansowane. A są frakcje, które mają te budynki bardzo mocno zboostowane i na przykład tacy skaweni na każdym budynku też mają kasę, mogą szybciej rozbudować miasto. No same jednostki są też dosyć mocne i jest tam w czym wybierać. Dodatkowo mamy dobrą zasadzkę, więc na przykład są frakcje, które mają bardzo dużo plusów, prawie pod każdym względem, a są frakcje, które są powiedzmy ubogie, bo na przykład takie wybrzeże wampirów, no tutaj widać, że tych jednostek jest naprawdę jak kot po prostu napłakał i większość tych jednostek to są powiedzmy nawet niegrywalne jednostki, bo nie nadają się za bardzo do konkretnego stworzenia nawet armii. I musimy się po prostu ograniczać. Też będę jeszcze omawiał lordów i bohaterów, bo to jest w ogóle temat tabu i szczerze powiedziawszy to jest rzecz, która chyba najbardziej mnie tutaj prawie boli, bo mamy możliwości naprawdę sporo. Ja rozumiem, gdybyśmy dostawali w jakimś każdym powiedzmy mniejszym patchu jakieś tam poprawione rzeczy, które moim zdaniem powinny być na gwałt naprawione, z tego względu, że no ale to będę dopiero mówił troszkę później, bo się jak rozkręcę, to tutaj zmienimy po prostu temat. Ale teoretycznie to też można nawiązywać do balansu. Mam nadzieję jedynie taką, że przelicznik, jeśli chodzi o walki automatycznie, zostanie troszkę zmieniony. Choć osobiście niby na to liczę, ale jestem po prostu realistą i stwierdzam, że raczej to nie będzie ruszone, co jest niestety moim zdaniem jednym z największych błędów. Jeśli chodzi o balans jednostek, balans frakcji, tutaj też zdecydowanie powinno się trochę pozmieniać w tych frakcjach, gdzie jest naprawdę mało jednostek i takich jednostek, które mają jakiś większy sens. No powinny być tutaj dodane zdecydowanie jakieś jednostki, czy to na przykład do Wybrzeża Wampirów, czy to do zwykłych wampirów, czy to do takiego na przykład Slanesha, Norskiej, bo dużo osób również potwierdza, że jednak tych jednostek za specjalnie nie ma czym tego po prostu kontrować. Są wiadomo frakcje, które mają artylerię, mają kawalerię potężną, mają mocnych strzelców, piechotę mają na przykład średniej jakości, no ale gdy mają na przykład 3 inne rodzaje jednostek na bardzo wysokich poziomach, no to też ta piechota jeszcze żeby była turbo ultra mocna, no to byłby problem. Porównując na przykład teraz takie krasnoludy, które dostały no, mocne jednostki i mieli już mocne jednostki, to większość na przykład innych frakcji względem krasnoludów to po prostu nic nie znaczą, bo możemy stworzyć jedną armię krasnoludów i przejechać przez 5-10 armii na przykład wampirów bez żadnych problemów, tak samo ze Slaneszem, z chaosem i moim zdaniem też jeśli chodzi o sam chaos, który teoretycznie ma dużo tych jednostek do wyboru, ale z drugiej strony jak sobie zauważymy, są to jednostki, które są prawie identyczne i nie ma tam za specjalnie większych różnic. Też chaos powinien być bardzo mocno wzmocniony. To jest moim zdaniem, jeśli chodzi o frakcje, które naprawdę powinny być wzmocnione, to są na pewno Wojownicy Chaosu. Jest to na pewno Slaanesh, Norska. Królowie Grobowców też powinni coś dostać, jak dla mnie. Bretonia oczywiście też zasługuje na jakieś troszkę lepszej jakości jednostki albo jakiś większy wybór jednostek, żeby się nie opierać tylko na Pegazach i na kawalerii, mimo że z tego słynie, ale to też byłoby jednak troszkę lepiej, jakby się grało innymi jednostkami niż 2-3 jednostki i po prostu tyle. No wampirzy, hrabiowie, wybrzeże wampirów, no zielonoskórzy to na razie nie mówię, bo oni akurat będą w DLC-ku w najbliższym, więc tam nie ma jakiegoś większego problemu, ale na przykład takie leśne elfy, z jednej strony mamy sporo do wyboru, ale z drugiej strony jak się przyjrzymy, to tych jednostek też tak w sumie nie ma za szałowych. Tym bardziej, że jeśli chodzi o na przykład leśne elfy, tutaj mamy w większości jednostki piechoty, które są dosyć miękkie. Jeśli chodzi o strzelców, też nie ma dużego wyboru, gdzie leśne elfy powinny mieć moim zdaniem więcej też jednostek do wyboru, tym bardziej strzelców, bo od nich niestety gra się opiera na samych strzelcach, ewentualnie paru potworach, których też jest naprawdę malutko. Mimo że mamy na przykład takie drzewne bractwo, które jest dobrą jednostką, no to tych potworów jak dla mnie zdecydowanie tutaj brakuje i to są frakcje, które są naprawdę, bym powiedział, bardzo ubogie. Kislev dla mnie też powinien być troszkę powiedzmy zmieniony, bo
Tutaj są mocne te jednostki, bo na przykład już Kiślewscy wojownicy na pierwszym poziomie są naprawdę dobrą jednostką z dobrymi statystykami, ale też powinno być to trochę pozmieniane. W każdym mniejszym patchu powinny być dodawane co najmniej z 4-5 jednostek, żeby tam każda frakcja coś dostała, tym bardziej te frakcje, które zdecydowanie potrzebują tych jednostek, bo dodanie jednej grobowej straży z halabardami, która powinna być już na samym początku, gdy została powiedzmy wrzucona grobowa straż, no to wygląda to trochę powiedzmy słabo, więc jak dla mnie to jest naprawdę rzecz, którą trzeba by zmienić i tak samo ten automat powinien być zmieniony, jak również niektóre budynki, wartości, które otrzymujemy, nie wiem, w złocie, w kontroli, w rozwoju, też to powinno być zmienione, bo są frakcje, które mają budynki bardzo ładnie połączone, jak na przykład Krasnoludy, Imperium, gdzie otrzymujemy, nie wiem, fajny rozwój, plus na przykład browar, plus jeszcze kontrole i takie jakieś powiedzmy rzeczy. A są frakcje, które na przykład w tych budynkach, szczerze powiedziawszy, nic nie dostają, rozwój jest wolny, zarabianie kasy jest naprawdę bardzo wolne, automat to już nawet nie wspomnę, że są frakcje, gdzie musicie każdą walkę po prostu toczyć. Ja wiem, ja osobiście uwielbiam toczyć walki i jak ostatnio był live z ogrami, to toczyłem dużo tych bitew, ale mimo wszystko niektóre bitwy są powiedzmy bardzo ciężkie, pod tym względem, że one są po prostu monotonne, że mamy co chwilę jakby tą samą walkę i nie mamy możliwości jakby przerobienia tego, żeby ten automat był jakiś w miarę logiczny. Więc to jest dla mnie na przykład taka jedna z największych bolączek. No i o balansie frakcji powiedzmy tyle, bo ja mam jeszcze wiele tematów, które będę chciał tutaj poruszyć, a wolałbym to po prostu rozdzielić, no bo te tematy są powiedzmy trochę rozległe. Przejdźmy w takim razie do kolejnej tutaj kategorii. I jeśli chodzi o kolejną kategorię, legendarni lordowie i bohaterowie. To chciałem tak naprawdę omówić z tego względu, że wcześniej był omawiany balans, a jeśli chodzi właśnie o balans, to jest moim zdaniem bardzo dobre nawiązanie, żebyśmy tutaj akurat poruszyli ten temat. I teraz o co mi dokładnie chodzi? Chodzi mi o to, że jak sobie wybierzecie takie wybrzeże wampirów, weźmiecie sobie, nie wiem, takiego upiora, czy weźmiemy sobie Morgula, Nękacza, no to teraz problem jest taki. Problem jest na pewno taki, że tych na przykład w umiejętnościach macie bardzo mały wybór, czasem nam zostaje level i nie mamy na co po prostu tego wybrać. Jeśli chodzi o te umiejętności, które mamy do wyboru, są bardzo słabe, w ogóle nie jest to moim zdaniem zbalansowane. Dla na przykład wybrzeża wampirów, które się opierają na jednak strzelcach, no bo nie oszukujmy się, na strzelcach to frakcja się zdecydowanie opiera i dużo jest powiedzmy frakcji, które się opierają na jednym gdzieś tam typie jednostek, to powinni mieć na przykład z tych specjalistów od wsparcia, to faktycznie powinien być specjalista od wsparcia, dawać bardzo ładne bonusy, mieć jakiś większy wybór. Tak samo w legendarnych bohaterach też jest ten problem, że jest wielu legendarnych bohaterów, którzy mają bardzo fajne umiejętności i mają jakiś tam powiedzmy szerszy wybór tych umiejętności, że może te punkty nam po prostu ich braknie. A są frakcje, w których niestety mamy bardzo słabe umiejętności do wybrania, mamy bardzo słabe legendarne artefakty, mimo że tutaj zostało niedawno powiedzmy zapowiedziane, że te artefakty możliwe, że będą gdzieś tam zmieniane, to niestety też nie było jakiejś specjalnej zapowiedzi odnośnie umiejętności, a moim zdaniem to jest bardzo nagła sprawa, bo wiele bohaterów pobocznych są po prostu daremni. Oni mają słabe statystyki, mają słabe umiejętności. Jednostka, która jest powiedzmy nazywana jako specjalista od wsparcia albo jednostka wsparcia, szczerze powiedziawszy w większości frakcji tego wsparcia nie otrzymujemy za specjalnego, więc to jest na przykład bardzo duży problem. Jeśli chodzi na przykład o jakość powiedzmy lordów, bohaterów, to tam też są ogromne przepaście między frakcjami, bo naprawdę przepaść jest ogromna. Są na przykład powiedzmy poboczni lordowie, którzy są na przykład bardzo mocni, a są poboczni lordowie czy bohaterowie, którzy są tak słabi, że tego się po prostu nawet nie rekrutuje. Jedynie czasem jest plus taki, że na przykład mamy powiedzmy w tym bohaterze, nie wiem, regenerację armii, większy zasięg ruchu, no i w sumie to by było na tyle. Tak samo jest właśnie z tym duży problem, jeśli chodzi o te artefakty, bo artefakty to widać ogromną przepaść. Jak sobie nawet zobaczycie gdzieś tam mój filmik odnośnie artefaktów, jakie posiadamy w niektórych gdzieś tam lordach legendarnych, no to wygląda to naprawdę żałośnie, gdzie jeden lord otrzymuje 4 legendarne artefakty, które mogą być jeszcze na grubym wypasie,
a na przykład jeden lord dostaje jeden item, który jest powiedzmy tak daremny, że szczerze powiedziawszy nawet zwykły czasem item jest dużo mocniejszy. Też przepaść między tymi artefaktami, między nie wiem, białym, zielonym, niebieskim, fioletowym, to tam też jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Ja wiem, że tam zostało delikatnie powiedzmy zapowiedziane, że te zmiany będą powiedzmy bardziej widoczne na tych artefaktach, no ale jednak te zmiany na daną chwilę wyglądają tragicznie i dodanie też 5-6 artefaktów to moim zdaniem nie jest jakiś większy wyczyn. Ja wiem, że oni chcą nawiązywać do powiedzmy fabuły, ale sam fakt zmienienia tych powiedzmy podstawowych rzeczy wydaje mi się, że to nie jest aż tak bardzo czasochłonne, jeśli zmienimy statystyki albo dodamy jakieś artefakty zielone, niebieskie, białe, które mają jakieś większe znaczenie. Tak samo w na przykład bohaterach, jak zmienimy jakieś tam statystyki, no to też jest powiedzmy, nie jest chyba aż takie trudne do zrobienia, a jak dostajemy teraz legendarnych nowych lordów, to wiecie jak to na przykład wygląda w porównaniu na przykład taki Kislev, gdzie tutaj mamy złotą rycerkę na Ryska Lejsa, no to powiedzmy, że tam jak dostajemy bonusy dla jednostek, bonusy ogólnie dla armii, to jest po prostu taka kosa, że masakra. A są na przykład rasy, które mają, nie wiem, wybrzeże wampirów, na przykład taki upiór artyleryjski. On szczerze powiedziawszy nie ma nie wiadomo jakich wzmocnień. Po pierwsze, on jak dobrze pamiętam nawet nie ma aż tak dużo umiejętności do wybrania i jest to moim zdaniem straszny, duży problem. Dlatego podsumowując, jeśli chodzi akurat o legendarnych lordów, zwykłych lordów, bohaterów, czy to legendarnych, czy to zwykłych i artefakty, no najważniejsze moim zdaniem jest zmienienie ilości artefaktów. Moim zdaniem w ogóle każdy lord powinien mieć powiedzmy 3-4 legendarne itemy, a nie, że jest taka duża przepaść. Chociażby wymyślić jakiekolwiek nawiązanie do czegokolwiek, no moim zdaniem to nie jest aż takie skomplikowane. Oczywiście dajcie znać, co też o tym myślicie, jeśli chodzi o jakieś wasze przemyślenia, bo tutaj ten filmik będzie dosyć rozległy, więc no mogło mi coś powiedzmy umknąć. Na pewno problemem jest, tak jak mówię, zmiana musiałaby nastąpić w bohaterach, jeśli chodzi o umiejętności, żeby to trochę bardziej wyrównać. I to też się trochę łapie pod ten balans, że żeby był jakiś wybór dla tych postaci i żebyśmy musieli się czasem zastanowić, jaką umiejętność faktycznie chcemy. Tak samo w legendarnych lordach, jeszcze jeśli chodzi o umiejętności, żeby też nie było takiej dużej przepaści, że niektórzy legendarni mają unikatowe umiejętności, które naprawdę dają bardzo dużo, a niektórzy mają po prostu, bym powiedział, w sumie tak nie za bardzo, czyli po prostu nic. Na przykład Alberic jest takim bardzo dobrym tutaj przykładem, że szczerze powiedziawszy i legendarne artefakty i jego umiejętności w ogóle za bardzo nic nie wnoszą do na przykład tutaj gry. A porównując teraz takiego powiedzmy krasnoluda, bo to jest szczerze powiedziawszy najlepsze porównanie, na przykład taki Malakai Mike Tyson, który ma wzmocnienie do rekrutacji armii, do strzelców, do budynków, do wszystkiego prawie, czy jakiś taki Thorgrim, który również ma bardzo dużo tych wzmocnień, no to wygląda to wtedy naprawdę na tym pryzmacie bardzo słabo. Więc jak dla mnie, no to jest ewidentnie do zmiany, bo szczerze powiedziawszy, większość ludzi będzie się gdzieś tam załamywać i frakcje, w większości te niektóre frakcje będą niegrywalne, tak jak na przykład teraz chwilowo ogry. Wiadomo, one będą mieć DLC-ka, ale zobaczcie sobie, że po pierwsze jest tu bardzo łyso w bohaterach, bardzo łyso w armii. Jeśli chodzi też o jakiś tam rozwój, też nie mają wybitnie jakiegoś specjalnie szybkiego. Te jednostki też nie są aż takie mega zróżnicowane, bo w większości tutaj się opieramy na potworach, które jest bardzo łatwo skontrować nawet pod jakikolwiek automat. Wystarczy, że weźmiemy sobie jakieś halabardy, już nawet nie wspomnę o jakichś tam wojownikach chaosu z halabardami, co już mają statystyki tak wyboostowane, że jest po prostu dramat. Więc mam nadzieję, że te zmiany gdzieś tam, nie wiem, twórcy usłyszą, bo niestety problem jest taki, że gdzieś tam większość takich kontentowych właśnie z Total War Warhammer 3, wydaje mi się, że te niektóre kwestie nie są poruszane i twórcy nawet powiedzmy nie zdają sobie sprawy z tego, jak to wygląda tragicznie od strony gracza. Niby gdzieś nas tam wysłuchują, bo jednak jak tam robimy omówienie tych patchy, to jakieś tam wysłuchanie odnośnie tego jest, ale finalnie efektów aż takich za specjalnie nie widać jak dla mnie. Nie jest to tak, że jestem źle po prostu nastawiony, ale jestem bardziej taki obiektywny i staram się zwracać uwagę na to wszystko, gdzie tam jednak ktoś zapowiada, co jednak finalnie wchodzi, jak to wchodzi na rozgrywkę,
Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o legendarnych lordów i bohaterów, to będzie tyle i przejdziemy do kolejnej bardzo ważnej kwestii, no, która jest naprawdę ważna. Zbalansowanie magii. No, magia to już w ogóle jest hit sezonu, z tego względu, że magia jest naprawdę niezbalansowana i niektóre zaklęcia miażdżą inne domeny magii na przykład. Dobrym przykładem może być, no przykładowo moglibyśmy tutaj dać, nie wiem, domena śmierci. Jeśli chodzi o domenę śmierci, mamy tutaj pijawkę, czy powiedzmy dobre nawet zaklęcie, jakbyśmy chcieli tam zmęczyć jakiegoś lorda, bohatera. Rozkład duszy, który faktycznie wznosi dużo, bo jest to jednak zaklęcie na wszystkich. Ametystowe słońce, które jest no dobre, tylko trzeba uważać z rzucaniem nim. A teraz weźmiemy sobie na przykład taką magię, no szczerze powiedziawszy, może z tej magii. No i tutaj no, różnica w tej magii jest już ogromna, bo jeśli chodzi o jakieś zaklęcia, które tutaj mają moim zdaniem większy sens, no stłamieszenie duszy, ok, to może być dobry jednak pocisk, bo po pierwsze zasięg jest ładny, koszt many jest ok, ale na przykład już takie powiedzmy zaklęcia z większą ilością jakiegoś tam sensu, no to tutaj szczerze powiedziawszy te zaklęcia w większości są już do bani. Jedynie co, to możemy tutaj jeszcze te zaklęcie, na przykład ognista konwokacja, to jeszcze powiedzmy to zaklęcie ma jakiś większy sens, ale poza tym na przykład nic więcej tutaj nie ma. Domena na przykład Nehekary, zaklęcia szczerze powiedziawszy w większości działające na jednego sojusznika, no wygląda to naprawdę bardzo słabo. Jedyna inkantacja uwiądu uszepka to jest szczerze powiedziawszy jedynie zaklęcie, które ma jakiś większy sens, ale z drugiej strony też nie należy do tanich zaklęć. A przykładowo dajmy sobie taką domenę cienia, która ma dwa zaklęcia miażdżące. Naprawdę to są zaklęcia, które miażdżą armię i jesteście w stanie rozwalić otchłanią. Może z 2-3 razy rozrzucicie otchłań i nie ma jednej albo dwóch armii. Tak samo wzmocnienie na przykład naszych jednostek. Na tym wzmocnieniu to naprawdę jednostki są nasze bardzo mocne. Jeśli chodzi o jakieś osłabienia, też tutaj są nie najgorsze, bo mamy pancerz, dyscyplina i powiedzmy sobie, że ta magia, szczerze powiedziawszy, jest jedną z najmocniejszych magii w grze. Tak samo na przykład domena nurglowa, czasem moim zdaniem niedoceniana, ale mimo wszystko bardzo mocna. Po pierwsze strumień spaczenia, mamy jeszcze klątwę trędowatych, choć ta klątwa trędowatych to powiedzmy jeszcze jest taka pół biedy, ale taki czyrak zarazy czy rozrost guzów, no to jest po prostu jakaś miazga. No i też moim zdaniem brakuje tu troszkę tego zbalansowania, powymieniania tych zaklęć albo zmienienie trochę działania tych niektórych zaklęć, bo niektóre magie są bardzo powiedzmy słabe. Tutaj na przykład jeszcze przy orkach to jest powiedzmy w miarę ok, bo atak zwarciu podstawowości obroni i te zaklęcia też nie są powiedzmy aż takie drogie. Można by tutaj bardziej popracować na przykład nad kwestią powiedzmy many, tak, żeby jednak te zaklęcia mniej kosztowały, niektóre zaklęcia zrobić masowe i wtedy by te zaklęcia miały większy sens i byłyby naprawdę bardziej używane, bo są powiedzmy, no są takie domeny, czy tam po prostu magia, która jest naprawdę bardzo słaba. I ta magia musiałaby być naprawdę wzmocniona, żeby miała jakiś większy sens. Na przykład też dobrym przykładem wydaje mi się, że jest na przykład magia Slanesha. Z tego względu, że jeśli chodzi akurat o magię Slanesha, tutaj też nie mamy za wybitnie mocnych zaklęć. I też wtedy by można podpracować na przykład nad czasem trwania, nad zasięgiem i wtedy te powiedzmy zaklęcia miałyby jakiś większy sens. Bo tutaj mamy fajne zaklęcie, powiedzmy taniec Slanesha, bo obrażenia zadaje ok, czas na przykład trwania jest ok, tylko że to też działa na jedną jednostkę, więc to już wychodzi bardzo słabo. Więc są zaklęcia, które naprawdę potrzebują jakiegoś rebalansu, żeby to też miało jakiś większy sens. Tym bardziej, że niektóre magie, które są używane przez frakcje, które są na przykład jednostkowo, czy jeśli lordowo, bohaterowo dużo słabsze, to one chociaż powinny się wyróżniać powiedzmy tą magią, że ta magia gdzieś tam powiedzmy bardziej to balansuje i wtedy to by miało większy sens, przyjemniej by się grało większą ilością frakcji. Więc jak dla mnie po prostu zbalansowanie magii też jest bardzo ważne. No i potrzebne, żeby niektóre frakcje odżyły, niektóre frakcje musiały bardziej polegać na jednostkach.
No bo szczerze powiedziawszy, teraz w przeliczniku na przykład taki bohater, a czarodziej, no to niektórzy czarodzieje mają taką przewagę, że no tutaj nie ma w ogóle podjazdu, jeśli chodzi o armię, o bohaterów, o lordów i jest to moim zdaniem troszkę duża bolączka, jeśli chodzi o to. Obleganie miast. Największą bolączką, jak tak naprawdę większość osób zauważyła, jest po prostu przechodzenie czasem przez bramę z tego względu, że nasze jednostki często się blokują, próbują wejść na przykład do góry, jak sobie zauważycie, i potem jest duży problem. No i jedynym problemem można jakby to rozwiązać, jedynym powiedzmy rozwiązaniem, żeby rozwiązać ten problem, to jest kwestia tego, żeby rozwalić mur obok, no bo szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o bramę, jest z nią bardzo duży problem. Również jest problem na przykład z niszczeniem jakichkolwiek barykad, bo często jak widzieliście na moim live'ie, próbowaliśmy zniszczyć jakąś barykadę, to jednostka się wieszała, nie atakowała tego, no i to tworzyło bardzo duży problem. A niestety, szczerze powiedziawszy, większość frakcji musi normalnie toczyć walkę, jeśli chodzi o miasta, gdyż nie mamy na przykład mocnych jednostek, nie mamy dobrego przelicznika na automat, jak nie wiem, jakieś tam wampiry, wybrzeże wampirów, no to tam jest wtedy przelicznik bardzo tragiczny, czy nawet takie ogry, no bo wystarczy, że będą jacyś strzelcy, będą jakieś halabardy i nasze jednostki wtedy są, szczerze powiedziawszy, nic nie są w stanie zrobić. No i to jest na przykład duża bolączka. Jest to taki temat, że naprawdę powinno być jakieś powiedzmy poprawione wrzucanie tych jednostek, żeby one normalnie tutaj atakowały, a nie się wieszały na przykład, czy wchodziły automatycznie na drabinę, mimo że brama jest otwarta, więc te szukanie jakby najszybszej ścieżki do wejścia na przykład do miasta jest w ogóle moim zdaniem błędnie zrobione. I to już jest błąd powiedzmy, który jest od bardzo długiego czasu. I szczerze nie widzę, żeby było coś robione w tą stronę, a to jest bardzo powiedzmy lipne, bo jeśli my atakujemy, no to szczerze powiedziawszy można dostać nerwicy przy niektórych powiedzmy oblężeniach, a jeśli chodzi o obronę, no to jeśli chodzi o obronę, to tutaj nie ma żadnego problemu, bo komputer jak atakuje, wiadomo, że komputer ustawi tak jednostki, że wszystko jest naprawdę na dobrym poziomie, więc tutaj jest jedyny problem tego, że jeśli my atakujemy i my oblegamy jakieś miasto, to z tym jest duży problem, tym bardziej przez wchodzenie przez bramę to jest najważniejszy problem i również te barykady, które zaznaczamy, żeby jednak gdzieś tam bohater atakował i te hitboxy są po prostu zbugowane i albo na przykład nasza jednostka traci ten cel, albo nie bije, mimo że stoi przy tym, no tu jest naprawdę duży z tym problem, ale to jest powiedzmy taka rzecz, którą powinni bardzo szybko naprawić. Mam nadzieję, że to będzie kiedykolwiek naprawione, no bo tych oblężeń z jednej strony fajnie się toczy takie oblężenia, tym bardziej jak komputer ma jakieś mocniejsze jednostki, a my niestety dostajemy nerwicy. System AI podczas bitwy. No to jest, szczerze powiedziawszy, rzecz, którą ciągle starałem się gdzieś tam naprawić, no bo komputer, powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to za inteligentne stworzenie, no i w większości bitew wyglądają po prostu identyczne. Już nie wspomnę o tym, że jeśli chodzi o jakieś tam posiłki, powinien on sobie automatycznie wydłużyć czas przybycia tych posiłków, z tego względu, że potem my możemy bardzo łatwo dopaść te posiłki i ta armia jest automatycznie jego miażdżona. Trochę mi tego brakuje, żeby właśnie było stworzone coś tego typu, że jeśli my mamy jednostki, przykładowo nawet takie właśnie ogry, które są bardzo szybkimi jednostkami i jesteśmy w stanie powiedzmy w 1,5 minuty dolecieć prawie przez większość mapy, no chyba, że ta mapa będzie jakaś naprawdę niestandardowa, no to tego mi gdzieś tutaj faktycznie brakuje, nawet tego, żeby jednak komputer starał się ustawić jak najbliżej jednostki, żeby powiedzmy szybko się połączyć ze swoimi armiami i zrobić jakiś skoordynowany ten atak, no to tego mi bardzo tutaj brakuje, że te walki są powiedzmy monotonne, są ciągle takie same, właśnie, czy jakby monotonne i powiedzmy, że te posiłki tutaj są w ogóle przez komputera niebronione, teren nie jest w ogóle jak dla mnie wykorzystywany, jest bardzo łatwo komputera powiedzmy sprowokować do ataku, tym bardziej, że on powinien myśleć, że jak mamy, nie wiem, czarodzieja z masowymi zaklęciami, to powinien być też ten przelicznik trochę lepszy. Tutaj jeszcze delikatnie nawiążę tylko do przeliczniku na automacie, że jednak czarodziej jest bardzo słabo liczony w automacie, mimo że czarodziej jest w stanie rozwalić więcej niż niejedna armia, więc tego mi też trochę brakuje, jeśli chodzi o automat, ale wracając właśnie podczas bitwy, no to podczas bitwy brakuje mi tego jednak myślenia tego komputera i szczerze powiedziawszy, albo powinni właśnie dodać na kwestii tego, że tutaj mamy poziom powiedzmy trudności bitew, dobić jakieś większe poziomy trudności, jeśli naprawdę ktoś by potrzebował powiedzmy takiego no
trudnego poziomu bitew, no bo powiedzmy, że jak zwiększymy sobie modyfikator, to jest powiedzmy inna kwestia, ale jednak poziom trudności bitew, żeby ten komputer troszkę więcej myślał, jakoś zastanawiał się nad tą walką. No bo sprowokowanie komputera, wybicie go artylerią, wybiciem go czarami, to nie jest nic trudnego i przez to gra wydaje się strasznie łatwa, bo jesteśmy w stanie posiadać nawet najsłabsze jednostki ze swoich tam tierów, posiadając jednego czarodzieja. I szczerze powiedziawszy, komputer nie ma szans, mimo że ma powiedzmy takie krasnoludy, które mają odporność na magię, no to za wiele mu to nie zmienia, bo czary są niektóre tak mocne, co mówiliśmy też wcześniej, że ta jego odporność na magię po prostu nic w skrócie nie daje. On daje sobie też pokonać bez problemu swoje jednostki. Tak samo podczas oblężenia też daje się włapać w taką pułapkę, że niby faktycznie powinno nas otoczyć przy bramie i zablokować, ale z drugiej strony naraża on się wtedy na czary i komputer powinien mieć powiedzmy jakieś dodatkowe przeliczenia albo dodatkowe powiedzmy skrypty odnośnie tego, żeby jednak wiedział, z jaką domeną na przykład będzie walczył, czy jeśli będzie walczył z domeną cienia, czy my mamy na przykład czarodzieja z domeny cienia, on ma dużo piechoty, to żeby też nie dawał się powiedzmy wciągnąć tak łatwo w na przykład taką walkę, nie wyrzucał całej piechoty i stała dookoła, mimo że niektóre jednostki piechoty w ogóle wtedy nie walczą, bo nie wiem, rzuci 4 jednostki z lewej, 4 z prawej, 4 naprzód. No i wtedy te jednostki, powiedzmy, jedna po pierwsze drugą blokuje, po drugie naraża się na zaklęcia masowe i też komputer często nie wykorzystuje tych zaklęć masowych, nie wykorzystuje potencjału większości jednostek, tylko one lecą po prostu na ślepo, byle po prostu zaatakować jakiś tam powiedzmy target. No i ta walka wiadomo jak się kończy, że my prawie bez strat, a komputer traci potężną armię. I to wygląda dla mnie naprawdę słabo, więc takie poprawienia, nawet takie powiedzmy te skrócone, do których nie trzeba naprawdę dużo kombinować, dużo myśleć, jak na przykład właśnie kwestia magii, kwestia wspierania swoich posiłków, przerzucanie tych posiłków na przykład za siebie, żeby jednak te posiłki zostały spokojnie, mogły sobie przyjść, mogły się przygotować do walki, a nie zostawiania ich samych sobie, no to jest naprawdę bardzo słabe wtedy, jeśli chodzi o komputera, że jednak dopuszcza do takich rzeczy. Moim zdaniem to jest jedna z takich właśnie najważniejszych rzeczy podczas właśnie tej bitwy, więc jak dla mnie to powinno być zdecydowanie zmienione i to powiedzmy nawet jak najszybciej, bo wtedy te rozgrywki, te walki będą naprawdę powiedzmy toczone takie jak Total War, czyli taka totalna wojna i totalny po prostu rozpierdziel na po prostu mapie i to jest dla mnie naprawdę ważne. Przejdźmy w takim razie też do jednej rzeczy właśnie podobnej, jeśli chodzi o system komputera, system AI tworzenia armii. O co chodzi z tworzeniem armii? Ja na przykład ostatnio grywałem na modzie i na modzie na przykład komputer rekrutował bardzo dużo armii. Jedna osoba powie, że jednak dobra, niech on sobie rekrutuje bardzo dużo tych armii, ale to znowu stanie się zaraz monotonne. Okej, stanie się to monotonne, tylko że też komputer wtedy na tym modzie rekrutował lepsze jednostki. Rekrutował trochę armię bardziej zbalansowaną. Że na przykład automat faktycznie już tutaj przeliczał dobrze, że my mieliśmy na przykład dużą szansę na przegranie i jeden na przykład jakiś większy, gorszy ruch i wtedy automatycznie mamy tą przegraną. Z ważnych takich rzeczy jest to, że często jest tak, że komputer rekrutuje bardzo śmieciowe armie. No tutaj macie taki przykład, że powiedzmy jest 32 tura, a tutaj w armii jest sam syf. No bo tu jest tak naprawdę syf. Zero machin, zero latających jakichś jednostek, no po prostu nic. Jest po prostu bardzo prosta ta armia do pokonania. Nie ma tutaj naprawdę nic szczególnego. Porównajmy sobie tutaj. No tu komputer widocznie widać, że uwielbia strzelców, bo mamy prawie, no większość armii jest strzelców, mamy jakieś bełtomioty, ale ta armia już ma powiedzmy większy sens. I gdyby komputer na przykład rekrutował więcej tych armii, albo bardziej zbalansowane te armie, to wtedy dla nas byłoby to jakieś większe wyzwanie, te walki byłyby bardziej zmienione, jednak ten tryb walki byłby ciekawszy. Dodatkowo komputer mógłby się więcej gdzieś tam napracować nad tym właśnie rekrutacją tych jednostek, żeby nie tworzyć non-stop tych samych armii, co jest bardzo widoczne na późniejszym etapie gry. Jeśli chodzi na przykład o takie Imperium, że teraz Imperium strasznie dużo rekrutuje tych statków i czasem jest tak, że pół armii to statki, a drugie pół armii to jest powiedzmy nie wiem, najwyższy tier strzelców i najwyższa kawaleria.
i tak to potem po prostu wygląda, żeby to też było, powiedzmy, że niech sobie zrobi słabsze armie, ale więcej tych armii, ewentualnie te armie bardziej takie zmieszane, ale żeby to też miało, powiedzmy, takie ręce i nogi, a nie, że jest, powiedzmy, 30 tura i komputer jeździ z 5 potężnymi armiami i same doomstacki z tych najwyższych jednostek pod automat, żeby jednak ten komputer mógł się też wykazać w tej walce, żebyśmy musieli się też bardziej napocić do tych walk, a nie, że atakujemy te same, powiedzmy, armie non-stop, mimo że komputer ma możliwość zrekrutowania lepszych armii, więc dla mnie to jest taka, powiedzmy, też duża bolączka, bo szczerze, jak walczy się takimi ogrami, gdzie walczymy z krasnoludami, walczymy z Imperium, to non-stop trafiamy na te same armie, czasem jest jedna, dwie jednostki zmienione, a tak to poza tym wszystko jest to samo i te walki są po prostu nudne, no i po prostu monotonne. Jak dla mnie to są takie najważniejsze rzeczy odnośnie zmian. Na pewno, tak jak mówiłem, poruszenie tego automatu, no tutaj zasięg powinien odgrywać większą rolę, bo zasięg plus na przykład teren daje nam większe możliwości, żeby gdzieś tam przeciwnika bardziej osłabić, więc tacy skaweni by troszkę zjechali na luz, no bo skaweni mają, wiadomo, bardzo dużą siłę pocisku w większości strzelców i wtedy jest to troszkę taka nierówna gra, bo w zwykłej walce, gdybyśmy stoczyli, oni w ogóle nie mają szans, a gdy toczymy normalną walkę automatyczną, to nagle komputer jest niezwyciężony i to też troszkę psuje rozgrywkę. Najważniejsze też odnośnie tych balansów. I jak macie jeszcze jakieś tutaj spostrzeżenia, coś mogłem zapomnieć, coś mogłem tutaj nie wymienić, dajcie znać w komentarzach. Będzie to taki nasz film i takie posty odnośnie takich zmian. Może kiedyś mi się uda gdzieś tam zaistnieć wyżej i coś tam wysłać im, żeby jednak pozmieniali te niektóre rzeczy i byłoby moim zdaniem super. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć, cześć, cześć!